Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem Krypto Poradnik. A dlaczego Krypto Poradnik? Bo tydzień temu niecały wyszedł przecież Bob Loukas. Ja zapomniałem o tym filmie, a każdy do tej pory tłumaczyliśmy. Także Bob Loukas dodaje 2 razy może na miesiąc, raz na miesiąc film, gdzie śledziliśmy go od samego początku. Mówił też o cyklach, które przedstawiliśmy tutaj. No i tydzień temu, 6 dni temu, byliśmy w tej samej sytuacji, gdzie jesteśmy teraz, gdzie Bitcoin spadł poniżej $10,000 i on wydał właśnie audycję o tym, żeby nie panikować, tylko być mądrym hodlerem i żeby po prostu nie panikować. Dlatego wrócimy do tego filmu właśnie teraz. On trwa 21 minut, tłumaczenie 30 parę. Zobaczymy, czy uda się wcześniej. Jeżeli nie, zapraszam oczywiście na oryginał, bo od tego jest Bob Loukas, żeby wchodzić i lajkujemy każdą stronę, którą tłumaczymy, żeby oddać coś tym ludziom. Także szybko tłumaczę i biorę się za kolejne audycje, które obiecałem wam w tym tygodniu. Hello YouTube, it's Bob Loukas. It is July the 17th. Hope you're all doing really well. This is another video for you on the 4-year journey. Witam, tu jest Bob Loukas. Mamy 17 lipca i kolejne wydanie audycji serii 4-letnia podróż. It's been about 3 weeks since my last video. Ostatnią audycję wideo miałem 3 tygodnie temu. And a lot has happened since then. I bardzo dużo się zdarzyło od tego momentu. Mamy podobną sytuację, bo w tym momencie Bitcoin jest około 9700. Wtedy był też 9600 okolice, więc zobaczymy, co dokładnie dowiemy się. I mean, Bitcoin managed to get almost all the way up to a very surprising, at least surprising for this early on in the 4-year journey. Bitcoin dostał się do około $14,000. Up to almost 14,000, I think. Once it hit that 12, 13, then up to towards 14,000, we really started to have, for the first time, kind of a bit of Fomo across the board. I think for the first time also we had... I kiedy dochodziliśmy do $14,000, praktycznie już prawie pojawiło się Fomo. Some retail, and by retail I mean just everyday folks, right? Many of you as well, kind of get concerned or jump right in thinking that they had missed the opportunity and really threw in the towel and started buying Bitcoin here in a little more size. I zaczęli kupować w okolicach $13-14 tysięcy Bitcoina, bo myśleli, że już im odpłynie ten, już chciałem powiedzieć pociąg, odpłynie im statek. And a little more leverage. And whenever that happens, of course, we know that the move, or any sort of move, whether it's a short-term, intermediate term, or even long-term move, is probably more towards the tail end of the move. And I think what has happened... I kiedy to się dzieje, to wiemy, że prawdopodobnie jesteśmy blisko odwrócenia, powiedzmy, trendu. Here is that finally this beautiful move that started back in February. I ten przepiękny ruch, który zaczął się pod koniec lutego, is probably now over. This i jest prawdopodobnie już zakończony. Intermediate term trend, this 4-month rally has gone further than I believe almost anybody expected. I ten 4-miesięczny, powiedzmy, wzrost Bitcoina poszedł wyżej, niż każdy się tego spodziewał. I was not surprised by the move, but it did certainly go further than I expected. And nie byłem zaskoczony, ale na pewno poszedł wyżej niż ja sobie to wyobrażałem. Why wouldn't that be the case? It was up by over 300% off the lows. I pamiętajcie, że poszedł około 300% od najniższej ceny. But also another reason why I continuously on this YouTube channel said do not lose your position, do not sell into that early on. Because I zawsze też powtarzam, żeby nie sprzedawać za wcześnie. When Bitcoin gets going like this, there's just no telling how far it would go. Gdy Bitcoin idzie właśnie w takim parabolicznym ruchu, nie wiemy, jak wysoko może pójść. Now we have kind of an ugly decline here. Look at this. I w tym momencie mamy nieciekawą korektę. This is, some of you are scared. I can see it by the messages and the questions. Bardzo dużo osób was jest w tym momencie wystraszonych. Widzę w komentarzach. And the emails and the messages.
We are down a pretty significant 34.6%. Jesteśmy w okolicach 34% od all-time high. Gdzieś jesteśmy w tych samych okolicach dzisiaj, więc dlatego mówię, od razu szybko dodam, bo jesteśmy w podobnym powiedzmy czasie. Tylko, że 6 dni później. And many of you are considering selling. I bardzo dużo z was w tym momencie zastanawia się nad sprzedażą. You know, that's unfortunate. I think many of you, though, are not going to sell. Many of you have now learned the lesson of losing position in a bull market. I to jest troszeczkę, można powiedzieć, że no, niefortunnie, jeżeli ktoś się zdecyduje, bo wielu z was wie, że nadal będzie przetrzymywać Bitcoina, powiedzmy, przy tej korekcie. Wielu z was wie o hodlowaniu. Traders are a different story, right? I mean, I was short this week and last week at certain points. I've been long at certain points. Trading is different from hodling here. I to jest ważne, co mówi. Teraz ja shortowałem, longowałem w tym tygodniu, ale trading powinien być zupełnie osobny od hodlowania. Again, you have to ask yourself, what is it that you want to do? Musisz zapytać siebie, co tak naprawdę chcesz zrobić. How you want to trade or invest this market and stick Jak chcesz tradować i inwestować w tym markecie to it. i po prostu zachować to i trzymać się tego. You need to separate your accounts. Musisz oddzielić swoje konta, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy, no i robić to. Dlatego ja mam konto do tradowania i mam trezor, którego nie dotykam. Każdy ma inne, powiedzmy, zadania, właściwości. When I consider each of those investments separately, I look at those from a different time frame. When I'm looking. I kiedy patrzę właśnie na ten typ inwestowania, jakim jest hodl i trading, no to patrzę na to też z innej perspektywy. Looking at my 4-year cycle portfolio, the model portfolio on the website, gdzie patrzę na 4-letni cykl portfolio czy modelowe portfolio. I'm looking at weekly and monthly charts. Zawsze patrzę na tygodniowe czy miesięczne wykresy. Only. I tylko na te. When I'm trading and I'm trading futures, I'm looking at a 4-hour chart. Ale jeżeli na przykład traduję i gram na dźwigni, no to wtedy patrzę na 4-godzinne wykresy. A daily chart, for example, totally different objectives. Zupełnie dwie inne sfery. This video is about the hodl. I to wideo jest na temat hodlowania and the long term. Długoterminowego. And I have a daily chart up here, so I'm just trying to point out the fact that I tutaj mamy jednodniowy interwał czasowy. 34% decline, yeah, it's significant, but 34% korekty, no to jest w miarę znaczące, ale consider this. My last video was 3 weeks ago. Moje ostatnie wideo było 3 tygodnie temu, teraz już 4 tygodnie temu. On June the 21st. That's when it was published. 21 czerwca, gdzie tłumaczyliśmy to. So I'm going to zoom out a little bit here. Let's go find June 21st. Także spójrzmy na 21 czerwca. Well, okay, June 21st. Here it is right here. Price was at the open at 9,530. I cena była bardzo podobna, $9,699. So, we're down 34%. And Bitcoin is above the price of my last video. I jesteśmy 34% w dół, ale Bitcoin jest powyżej ceny z 3 tygodni wcześniej. So do you get the irony there? All right. Czyli widzicie tą ironię. So people are scared and panicking about selling. Ludzie panikują i sprzedają. Here on a 34% decline, but all what's happened is that Bitcoin has retraced to a point where it was only 3 weeks ago. Ale wszystko, co się dzieje teraz, to Bitcoin zszedł z korektą do 4 tygodni temu, do tej samej ceny. Tak samo widzimy 6 dni temu, poszedł w górę i znowu jest na tym samym, powiedzmy, poziomie. So the catch or the key here is that you can't time these swings successfully. I kluczem do tego jest, że nie jesteś w stanie zobaczyć czy przewidzieć tych właśnie ruchów, korekt. And that's the reason why we don't in a bull market want to lose our position
I dlatego w bull markecie, czyli w Hossie, nie chcemy stracić naszej pozycji, especially on a decline. If na pewno przy korektach. you feel at any given time that you have too much leverage on or you have too much Bitcoin, then choose a time when Bitcoin is outside of the daily Bollinger Band. See how I jeżeli wydaje ci się, że masz za dużo bitcoinów, czy za dużo dźwigni na przykład, to zawsze wybieraj te czasy, gdy Bitcoin jest poza Bollinger Band, czyli poza tą górną granicą Bollinger Band, bo wtedy zazwyczaj Bitcoin koryguje. on a run, here's another one here, price stays outside of the Bollinger Cena, i widzimy, tak samo tutaj pokazuje, jest poza górną warstwą Bollinger Bands Bands. That is an overbought situation. i to jest wyprzedana sytuacja Bitcoina. And after around about 6 to 10 bars, it's likely or more likely that we're going to have a short-term or intermediate-term top. I wtedy będziemy mieć prawdopodobny top na Bollinger Band, czyli za dużo ludzi, powiedzmy, kupiło wtedy Bitcoina i jesteśmy poza górną granicą i wtedy najprawdopodobniej będzie korekta. One of those, okay? You're most likely you're going to get a good price at least. It's not going to be, the top, and of course, it's going to continue higher in the bull market. But if you're looking at getting out, that's the only time, in my opinion, it's acceptable when. I to jest jedyna, w mojej opinii, dobra strategia przy Hossie, gdzie możesz spojrzeć i ugrać coś na korekcie. You've got just too much leverage for whatever reason, okay? You want to get some off the table. But in the bull market, what we look to do is we look to buy dips. Ale w bull markecie, co my tak naprawdę robimy, to kupujemy korektę. Okay, we don't panic on dips. Nie panikujemy na korekcie. In the past, I think many of you have fallen victim to the emotional aspect of money. I w przeszłości pewnie nie jeden z was wszedł w emocje dotykające pieniędzy. What it means to you from a paper portfolio perspective, and you're looking at your portfolio balance on a daily or intraday basis, and when you see a 30% decline, it's impactful, right? And jeżeli widzisz taką korektę 34%, you panic and you get scared and you i panikujesz, think, wow, I had 20,000 worth of Bitcoin the other day, and now I have 14,000. I wtedy mówisz, ale miałem 20 000 w bitcoinach, teraz mam 14 000. For example. But you do forget the fact that you had 14,000 3 weeks ago as well. Ale zapominasz o fakcie, że miałeś 14 000 $ tydzień wcześniej. We kind of fool ourselves as humans like that. We get greedy and we look at the most nominal, the highest nominal profit, paper profit that we had at one point, and we start to expect more and more and more, even though, we're up 300% off the bottom. Many of you. I bardzo dużo z nas popada w taką, można powiedzieć, może nie paranoję, ale lekcję, że skoro już Bitcoin urósł 300%, no to urośnie jeszcze kolejne 300%. Following me here got in around the 3,600 or 700 level. Jeżeli śledziliście mnie i weszliście w Bitcoina przy okolicach 3700, 3800, 4,500, 4000, or even the 6,000 level. I nawet jeżeli mówiłem przy 6000, żeby wejść w Bitcoina, you're still up 50, 70, 100, even more. Nadal jesteście 50, 70, 100%. More than 150%. Albo 150% w proficie. But yet your mind is focusing on a 30% decline as opposed to. Ale twój umysł skupia się na ostatniej korekcie, a nie na tym, co wcześniej zarobiliśmy. The fact that it did 60% rallies numerous times throughout this whole process. I mieliśmy 60% wzrosty Bitcoina w całym tym procesie do tej pierwszej korekty, którą mamy, powiedzmy, teraz. So again, what's important is that in the bull market, we look at declines like this as opportunity. Now, i właśnie w Hossie, jaką mamy teraz, patrzymy na korekty. Personally, I'm not looking at this as an opportunity because I already have a full position I'm comfortable with. I ja personalnie oczywiście nie patrzę na tą korektę jako szansa, bo ja mam swoje portfolio już zakupione. Ono ma chyba 25 bitcoinów, o ile dobrze pamiętam, albo 21, gdzie nie patrzę, żeby dokupywać więcej, ale dla takich ludzi, którzy chcą, pewnie ta audycja jest tutaj wydana. That I'm willing to risk for the long term, and this to me doesn't faze me. But if I was somebody sidelined
who, for whatever reason, couldn't get their position, couldn't turn themselves around, or couldn't get themselves to buy the rally because they felt it got too out of hand. You know, not many opportunities like this will exist. Now, can Bitcoin fall further? Of course, absolutely. I teraz to jest dla tych ludzi, którzy powiedzmy z jakiegoś powodu jeszcze nie kupili Bitcoina i chcieliby kupić w pozycji. To właśnie na takich korektach powinniśmy to robić. I pewnie się zastanawiacie, czy Bitcoin może spaść jeszcze niżej? Oczywiście, że może. You know, we're not perfect timers of the market. If you were perfect timers of the market, then you would be in at your position at exactly 3,200. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć najlepszego timingu na markecie, czyli wyczucia czasu. Jeżeli byśmy byli takimi osobami, i gratulujemy tym osobom, to już ode mnie, Feniksa, którzy zakupili przy 3,300, 3,200, ale wielu nie zakupiło przy takich granicach i nikt nie jest idealny w tym markecie, więc na takich korektach powinno się zakupowywać Bitcoina. So, but you're not, right? I mean, hopefully you're in the 37 or 44 or 55 level, but many of you are not. Many of you are still looking to get in. So, I wielu z was w tym momencie nadal zastanawia się nad wejściem. stop thinking that you can time this market. Put your emotions aside. Dlatego przestań myśleć, że jesteś w stanie wyczuć ten market czasowo, połóż swoje emocje na bok And say to yourself, well, hey, 34% decline in a bull trend is not a bad opportunity. i 35% korekty w takim bull trendzie to nie jest zła metoda. And be content with that. I've used those words many times over the last 4 years, 4 months. Be content with your position, with your entry, and keep in mind the fact that we're looking at a very long-term investment. Myśl o zawartości całego portfolia, myśl po prostu długoterminowo. You know, multiple fold increase in value over that time, and stop playing around with 10%, 15% where we're looking at 300 to 3,000% increase. I przestań myśleć tylko o tych małych liczbach, czyli 30, 50, 100%, jeżeli my myślimy o 1000, 1500 w długim terminie. Over the course of this 4-year cycle. Na przykład tego 4-letniego cyklu. So that's being said, again, I think if you've been waiting, I wouldn't wait too much longer if I was you. Again, be content with the price. But also, we all need to be mindful of the fact that in investing, markets do move to extremes, and we've had an extreme move to the upside. There's no disputing that. Very few people can accurately predict any type of move like this. This thing. I bardzo mało osób może przewidzieć taki paraboliczny ruch Bitcoina jak ten. Is a very steep move over 20 odd weeks, Przez 20 parę tygodni, 5 months. 5 miesięcy. And it's bound to end at some point. I na pewno będzie zakończony w którymś momencie. Now we just don't know when. Nie wiemy kiedy. But we need to also, from the sentiment or from the sort of the mind level setting standpoint, we need to be mindful that even though we've had a 33% decline, we could be looking at a chopping period to come. I mimo tego, że możemy mieć teraz 35% korekty, albo możemy mieć też ruch boczny, możemy mieć jeszcze większą korektę niż to się zdarzyło do tego momentu. Zobaczcie teraz, jak ja na przykład myślę. Biorę sobie na przykład Tylera Jenks'a, który mówi, że wchodzi na 6500 i to samo mówi. Ten paraboliczny wzrost w którymś momencie się skończy. Gdzie się skończy, na jakim poziomie nie wiemy, ale teraz sobie łączę fakty różnych analityków technicznych i wtedy przynajmniej wiem, że i Bob Loukas, i Tyler Jenks mówił o tym samym, że ten paraboliczny ruch się skończy. Tylko kiedy? We could be even looking at further downside action. Now, I możliwe, że spadniemy jeszcze niżej. I strongly, and I mean strongly, feel that this level here, around about the 6,500 level, is an absolute worst case floor. I uważam, że $6,500 to jest najniższy poziom, do jakiego może się upodlić. Dobre. Teraz mi to weszło. Cena Bitcoina w kolejnych tygodniach, jeżeli ta korekta miałaby dojść. 6500.
for the market to to go to stay above. This area where it started dropping back in November, I don't think it's revisited personally. Nie wydaje mi się, że jeszcze raz dojdziemy do tej ceny $6,500, Also, która była zapoczątkowana w listopadzie, ten spadek do 3. bull trend or new 4-year cycle, to see a decline of the magnitude of 53-55% Wtedy musielibyśmy spaść około 53%. is, I wouldn't say unheard of, but if it was to do that, I think it would I taka skala takich spadków, może nie chciałbym powiedzieć, że nie była słyszana, do that on a very, very big capitulation on an intraday or maybe over a couple days, and then bounce sharply. jeżeli taka była, to powiedzmy była ona przez dzień, 2 dni i potem znowu wracaliśmy do tych poziomów, które mieliśmy wcześniej. Higher. So I think I'm just level setting for you right here. I'm looking at worst case scenarios. Dlatego patrzę na najgorszy teraz scenariusz, jaki może być. These aren't scenarios where you wait to get your position and say, hey, why would I buy now when I can get it at 65 or 68? To nie jest scenariusz dla tych ludzi, którzy czekają na taki spadek. I to jest to samo, co ja powtarzam, gdy na przykład mamy, niektórzy nazywają oszołoma optical art. Ja tak nie uważam, bo każdy ma swój temat, każdy wie, jak robi analizę techniczną. Jeżeli optical art twierdzi do $2,500, że zejdziemy, to wtedy to nie jest to samo, co mówi teraz Bob Loukas. Technika wejścia dla osoby, która nie ma bitcoina, bo to może się nigdy nie zdarzyć. To możemy poczekać 10 lat później i powiedzieć, no ja czekałem na $2,500. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby po prostu mieć już pozycję, a ewentualnie zostawioną część pieniędzy na taki spadek. O to tutaj chodzi. I'm just level setting here because I don't know, right? I mean, when you're looking for the long term, you have to be content with the market in the short term and its gyrations and its ebb and flow. We don't know where it's going to go. Like we didn't know on the way up, I thought. I tak samo jak nie wiemy, jak daleko może wyjść ten ruch w przyszłości i dokąd może nas zaprowadzić, tak samo jak nie wiedziałem tego ruchu. You look at my previous videos, right? I did talk about a couple times the possibility that Bitcoin could just go straight up. Rozmawiałem o tym wcześniej w moich poprzednich audycjach, że Bitcoin może iść parabolicznie. Right? But that wasn't my primary expectation. Ale to nie była moja tak naprawdę rzecz, którą byłem pewien albo którą wiedziałem, że się zdarzy. My expectation was get your position here and Moja rzecz była wziąć swoją pozycję pomiędzy 3 a 4 tysiące dolarów. I think it gets caught at some resistance around I wtedy powinniśmy mieć troszeczkę korekty przy 6400. the 6400 area, and I thought it would chop around this I wtedy myślałem, że będziemy właśnie w ruchu bocznym area in the summer and not przez całe lato. until maybe August start to begin I dopiero w sierpniu byśmy mieli kolejne wzrosty. to break out of this 6500 area and begin its way up over the next 6 months from there I potem kolejne wzrosty przez kolejne 6 miesięcy. towards the $20,000 Do okolic 20 tysięcy dolarów. area. It did this much sooner than I expected. I to wszystko się stało zupełnie wcześniej niż ja sobie to założyłem. So what I'm outlining right now on the flip side of this is that it may do something that I'm not expecting. We need to be prepared for I dlatego trzeba też się zastanowić nad tą rzeczą teraz, bo może Bitcoin zrobić coś, czego ja nie oczekuję. that. And the reason for that is if we are not prepared for a sharp decline at this point, we are susceptible to dumping all of our position on a massive decline. I jeżeli nie jesteśmy przygotowani z taką myślą, że Bitcoin może jeszcze więcej spaść, to mogą wejść nasze emocje i możemy wtedy jeszcze bardziej się wystraszyć przy tych spadkach i powiedzieć, nie, sprzedaję wszystkie swoje Bitcoiny, bo to już jest za wiele. Based on the fear that it's all over or that there's some Elliott wave type analysis out there that's saying Bitcoin's going to go back below 3,000 or something silly like that, or that the US Może nie aż takie ekstremalne rzeczy, jak Bitcoin zejdzie poniżej 3000 dolarów, government's going to basically ban Bitcoin albo że Bitcoin będzie zbanowany przez rządy. and it's all over. Any one of those narratives. Now look, we're in this for the long haul. There are many threats, there are many narratives out there that can be bearish. I mamy bardzo dużo właśnie takich opinii, które są powiedzmy ustawione na korekty, na to, że Bitcoin idzie
do 3-2 tysięcy dolarów. And that will come along and that will drive I będzie ich bardzo dużo. price down low on the short term. I też może to spowodować, że cena spadnie w takim krótkim terminie. And we need to be prepared for all of those. We I musimy być przygotowani na to. can't take only the good. We can't take only the rallies. I nie możemy tylko wziąć tej lepszej strony, bo wtedy, gdy mamy powiedzmy Bitcoina, on o tym to właśnie mówi, że jeżeli mamy wtedy Bitcoina, to my chcemy słuchać tylko newsów, które mówią, że Bitcoin idzie do 20 tysięcy, Bitcoin idzie do 40 tysięcy i nam się lepiej słucha wtedy takich youtuberów. A już tych, którzy mówią do 2, 1000, 5 tysięcy odrzucamy z bomby. I wtedy, jeżeli taka korekta leci, my sobie nagle przypominamy, że ktoś takie coś mówił i wtedy sprzedajemy. Zamiast być przygotowanym na tym, że takie korekty się zdarzają. And then choose to, turn a blind eye to the possibility of declines. They will come, and when they come, the mindset needs to be that this is just part of the process. I kiedy są takie korekty większe, wasz umysł powinien działać tak. To jest po prostu część wzrostu długoterminowego Bitcoina. Korekty się zdarzają. This is part of investing. This is I to jest inwestycja part of investing in a very volatile w bardzo zmiennym markecie, jakim są krypto. and essentially new technology and asset class, and there will be massive swings like there I to jest nowa technologia. To są bardzo potężne ruchy, was an 85% decline in the gdzie mieliśmy 85% korektę. bear market. Even in the bull market, you can get I nawet w bull markecie, tak jak twierdzi oczywiście Bob Loukas, bo inni twierdzą, że jeszcze nie mamy bull marketu, ale Bob Loukas twierdzi, że jest hossa już. 40%, even Zdarzają się korekty, 45% declines nawet 45%. from the top, right, at any given point, and we need to be prepared for that. And what we need to be saying to ourselves is that that's fine, okay, I can live with that. And maybe you're saying I wtedy powinniśmy powiedzieć do siebie, rozumiem to, to yourself, well, I don't have a big enough position, right? You don't nie mam wystarczająco pozycji, have that sort of 10% of net worth or 15%, może dokupię jeszcze 10%, and whatever your number is, jakikolwiek twój numer jest, maybe this is now the time I buy. może to jest czas do kupienia ewentualnego. So you're buying strategically, Czyli strategicznie podchodzisz do tego ruchu, bez emocji. you're buying on the dips, Kupujesz na korektach, or you're dollar cost averaging, maybe albo uśredniasz cenę. not on a schedule, but on every 20% decline, for example, or every 30% decline. Gdzie masz ustaloną swoją strategię, że każde 30% korekty, ty wtedy wchodzisz i dokupujesz powiedzmy jakąś część Bitcoina. You're saying to yourself, that's my trigger to add some more Bitcoin. To moje podejście, powiedzmy jak mamy pistolet, spust, to mój spust, 30% korekty, uruchamia się spust i ja dokupuję część Bitcoina. To jest mój plan. To my account, something like that. So you're being smart about your purchases. Czyli wtedy jesteś mądry na temat swoich zakupów. You're buying on weakness in a bull market or in a new 4-year cycle, Kupujesz te słabsze okresy w Hossie and you're not panicking, i nie panikujesz. because when you panic and sell a massive decline, I can tell you what's going to happen. Bo gdy panikujesz właśnie, w tym momencie mogę ci powiedzieć dokładnie, co się wydarzy. You're too passionate about Bitcoin and I wtedy jesteś zbyt wielkim pasjonatem na temat Bitcoina crypto. i krypto. You love this space, that's why you're in it. Kochasz to miejsce, dlatego jesteś tutaj. But when you dump your coin or you dump a big portion of it out Ale kiedy zrzucasz swoje Bitcoiny, sprzedajesz je albo większą część ich of fear, and then it reverses higher and everyone gets excited i wtedy masz strach i jeszcze raz Bitcoin uderza w wyższe rejony, again, what do? co robisz wtedy? You start to kick yourself. You've Wtedy zaczynasz obwiniać siebie. done this before, I know. Zrobiłeś to wcześniej, wiem. You start to kick yourself and you start to say, damn it, it's actually going higher like we thought it was. I mówisz do siebie, Bitcoin znowu idzie wyżej, tak jak myślałem, że pójdzie. How can I be so foolish Dlaczego jestem takim głupcem, to drop my position, żeby zrzucać swoją pozycję? and then you're going to buy back later I potem kupujesz później at 30% higher, 30% wyżej, 40%. 40% wyżej. In effect, what you've done is you've reduced your actual Bitcoin size I wtedy efektywnie zredukowałeś swoje ilości portfolio. significantly because you thought you were protecting yourself, Tylko dlatego, że myślałeś, że obronisz siebie. but all you were doing was panicking Ale co robisz tak naprawdę? and To wpadasz w panikę. running and FOMO. fearing
the market. So forget where it's going. Stop asking me where I think the bottom is. I don't know. Także zapomnij o pytanie, gdzie jest najniższa cena Bitcoina. Exactly where the bottom is, Nikt nie wie tego. right? I can trade this market on a short term and be pretty successful at doing that. Mogę tradować na tym markecie w takim średnim terminie, krótkoterminowym czasie, But from a longer term perspective, ale jeżeli chodzi o długoterminowość i przewidzenie tego, right? I respect trends, and I kept respektuję trendy. saying respect this trend, respect this trend. We had a nice accumulations Czyli mieliśmy piękną akumulację na samym dole. phase here in March that broke higher. This was for me the absolute confirming I dla mnie to było potwierdzenie, te $4800, nie wiem czy pamiętacie, weszliśmy. candle. I said that in a video in April. Opowiedziałem o tym w wideo w kwietniu, potwierdzam, mieliśmy to tutaj, to była pierwsza osoba, która twierdziła, że już jesteśmy w Hossie. That we should all get in if you have not already. This flag here led to another move, and then I potem mieliśmy dodatkowy paraboliczny wzrost, gdzie ta flaga doprowadziła do kolejnego, this sideways consolidation, another move. potem boczny ruch do kolejnego ruchu wyższego. Now we could be triggering a step down process. I w tym momencie możemy uruchomić proces zejścia. Again, I don't know. Nie wiemy tego. I respect the trend. Respektuję nadal trend. The trend in general has been higher, Trend generalnie jest wyższy, so I respected it going up. dlatego wydaje mi się, że powinniśmy iść jeszcze wyżej. Now on the downside, I'm going to respect the fact that Bitcoin could be going through a period of consolidation. Ale też respektuję to, że Bitcoin może iść w konsolidację, powiedzmy boczną lub nawet w korektę. I'm going to be patient about that. Ideally, what I want to see, or what I think we could see now, I'm going to see if I can try and draw this in a little bit on this chart Idealnie, co bym chciał zrobić tutaj, for you. So we've got this line up here, all-time highs. mamy tą linię na samej górze, gdzie to jest all-time high, $19,800, gdzieś okolice tego. I had talked about consolidation down in this area Mówiłem wcześniej o konsolidacji w tym rejonie. here before moving higher. Maybe we get that chop and that Może w tym momencie będziemy mieć właśnie ten ruch boczny. consolidation now in this area here. So the boundaries could be something like, and again, this is just me almost thinking out loud. In the end, it's pretty much irrelevant to the long-term cause, but I think it helps level set again and set our expectations for what could happen. But let's just say a 40% decline I sprawdźmy na przykład, jeżeli byśmy mieli na przykład 40% korekty from the recent high. od all-time high. Okay, so we could be looking now over the next, let's call it 2 60-day cycles. Wtedy możemy zobaczyć w kolejnym 60-dniowym cyklu, o którym też mówiłem wcześniej, So we have a new 60-day cycle that's, I think, in place right now. We could be looking at another move higher. możemy widzieć jeszcze jeden wzrost. Mieliśmy taki do 11 000, bo to tydzień temu było, pamiętajcie. And then we find a low at that 40% I możemy znaleźć właśnie tą najniższą cenę przy 40% korekty. level. Then we rally up again. I wtedy możemy wejść jeszcze wyżej. Okay. 12 000. Then we come back down and kind of I znowuż spaść niżej. retest it. Maybe we form kind of an inverted head and shoulders with shoulder, shoulder, I wtedy możemy mieć odwrócone head and shoulders. and the head and here. And Nie mylić szamponem. Głowa i ramiona, ok? then, you know, it's not until maybe November now. We may not see any action for 3 or 4 months. I może nie będziemy widzieć żadnej akcji przez 3 czy 4 miesiące. I to jest właśnie ten czas, ja tylko dopowiem, gdzie już teraz mamy w komentarzach, ale nudny market, nic się nie dzieje pomiędzy 10 a 12. I to też doprowadza do odpuszczenia marketu przez niektóre osoby. Be prepared for that. I think this bull market needs to needs to build more of a foundation now that we've had this Wydaje mi się, że teraz ten bull market musi zbudować swoje fundamenty. recognition move here. I believe Czyli to, zobaczcie, można znowu połączyć z CryptoCrew University teraz, to co on mówi. Że tak samo jak CryptoCrew University, nasz Bruce Willis mówi, że powinniśmy zbudować fundament. Powiedzmy, zejście do jakiejś granicy, gdzie ta granica będzie utrzymywana przez jakiś respektowalny czas. Da Vinci chyba o tym samym mówił. Teraz mamy Boba Loukasa, który mówi, że to samo. Jeżeli chcemy widzieć kolejne wzrosty, musimy mieć jakiś fundament. A tym fundamentem jest, powiedzmy, ruch boczny przez parę miesięcy.
Believe, and again, pure opinion on my behalf, I believe here, because retail was not so involved here, I believe we had a supply constraint on supply and a massive demand event from more of your institutional players. I nie wydaje mi się, że ten ostatni ruch wzrostowy był zapoczątkowany przez ulicę, bardziej przez instytucje. Driving up price, but I think now we've reached a price where people want to cool off and people don't want to drive this. I w tym momencie wydaje mi się, że ludzie nie chcą dawać więcej za Bitcoina niż to $14,000 i czekamy właśnie na korektę. Investors, institutions don't want to drive this Inwestorzy, instytucje nie chcą za wyższe ceny kupować w tym momencie. higher at the moment. I think we need a period of profit taking, consolidation, Wydaje mi się, że to jest czas na branie profitów. and then some more accumulation where it then drives the price higher Oczywiście przez instytucje. again. And then we start to see a move and a discovery I dopiero wtedy będziemy mogli koło listopada, grudnia dojść do $20,000. up towards the 20,000 area, where I think we get some, of course, some more resistance up at that level. Gdzie będzie linia oporu w okolicach tej właśnie ceny. Again, just lines on the chart, right? You're interested and you're concerned with the long term, and my goal here, or at least my objective in this, is not to talk price up. I think Bitcoin's going to a certain place. I've described why, but my job here is to make sure that you don't puke your position and lose your position. I moim zadaniem jest przekazanie wam właśnie tej informacji, żebyście nie stracili swojej pozycji. And also to buy smartly and not to pay I żeby kupować inteligentnie, or overpay mądrze. when you don't need to. If you're buying continuously on the pump, or Jeżeli kupujecie na pompie not so much the pump, but if you're buying after, say, 4 green candles in a row, then you're albo po 4-dniowych zielonych świecach, just chasing them up. albo 4-tygodniowych, jak tutaj mamy, Market, and you're allowing all the news and the social media feed to get to you, and then you're over leveraging, you're buying too much, i wtedy kupujesz za dużo you're panicking then i panikujesz. on a couple of red candles, you're doing it backwards, you're doing it wrong, right? I wtedy robisz to zupełnie inaczej, jak powinno się robić. Get smart about this, Kupuj mądrze become a smart investor and buy the dips when i kupuj korekty, kupowaj, panie. when the opportunities come, and do not panic. All right, I'm going to leave you with just the monthly chart. I think it's important always to go back to the main objective. I think as a hodler, the monthly chart I na koniec zobaczymy sobie miesięczny wykres, żeby z perspektywy hodlera sprawdzić. should be the chart of choice. Powinien być to wykres wyboru. Removes all the noise, Wtedy usuwamy wszystkie jakieś nieczystości, hałasy and it just aligns perfectly with your long-term goal. And when i wtedy widzimy, że długoterminowo pokrywa się z tym, co sobie zakładamy. you look at a monthly chart going back 8 years or 9 years here, I spójrzmy sobie, jak przez 8 lat I think this cleanly and clearly sets the Bitcoin ustawia się. trajectory and the trend, and we are riding this type of trend, right? So in Z trajektorią jeszcze większych wzrostów. general, we avoided much of this bear market. We're in now on this bottom here. I widzimy, że to, co pokazuje, to była prawdopodobnie Bessa. Look I teraz mamy już odbicie w Hosse. at the separation here that we have I zobaczcie to rozróżnienie, jakie mamy tutaj. between the 10-month, and 10 months is a long time, but this 10-month moving average in price, Widzimy tą 10-miesięczną średnią kroczącą w cenie. right? When you see such separation, that means you're now at the depths of a bear market. I gdy widzimy, że jest taka odległość od tej świecy do tej 10-miesięcznej średniej kroczącej, to wiemy, że jesteśmy naprawdę już blisko samego dołu. You saw it right here, and you saw it right here. Those are buying opportunities. To są właśnie wtedy te momenty kupowania w takich najniższych cenach. Essentially, the reason why I said back in December originally in that video that even though I don't know if the price is the absolute lowest, I think this is the time to buy. And now we're above a rising 10-month moving average. And you I look w tym momencie jesteśmy bardzo wysoko, powyżej tej 10-miesięcznej średniej kroczącej ceny. at the moving average. Once it begins its swing, it doesn't turn back, right? Until the peak. And I don't mean short term or intermediate term. I mean the long term
bull market peak, that's when you see I dopiero gdy już jesteśmy ku końcowi Hossy, widzimy, że dopiero zaczyna być przecięta ta linia. downturn or a top in that trend line. Now we do have some separation between price and the 10-week moving average on the high side. I mamy teraz separację z drugiej strony medalu, I think that's z pozytywnej, tej wyższej ceny. just that we do need some of that consolidation that I talked. I dlatego powinniśmy mieć troszeczkę tej konsolidacji, żeby wrócić, powiedzmy, nie do takich odległości od tej linii, tak jak tutaj mamy, tylko po prostu zrobić jakąś korektę, tak jak mieliśmy tutaj. Wystrzał powyżej i dochodzimy jeszcze raz z powrotem do tej linii. Także korekta może być tutaj, tak jak mówi Bob Loukas. Talked about. I think we need to bring price closer back to that 10-month moving average. Dlatego musimy cenę wprowadzić z powrotem do tej 10-miesięcznej średniej kroczącej. And I think that's what we're going to see now over the next couple of 60-day cycles. I wydaje mi się, że to zobaczymy właśnie przez kolejne 60 dni. So meaning the next 3 or 4 months, 3 miesiące, powiedzmy. we could be looking at a mostly sideways move like this, and then we see a catch up of the 10-month moving average. And then I możemy właśnie iść z ceną taką w torze bocznym, czy powiedzmy dojść do tej linii, powiedzmy jeszcze raz i odbicie się. I think we touch the 10-week moving average price, but we get close to it, and then come sort of December, we can, and then maybe even February, we'll make I może około grudnia, lutego that move atakować 20 000. up towards the $20,000 all-time high. Maybe again we find some stiff resistance at that level, and then 2020 we begin the breakout, and we I około 2020, powiedzmy, dalszych terminów będziemy mieć przebicie wyżej. begin to go. That's how I see it. I don't think much of that outlook has changed. I to tak jak ja to widzę, The only thing that's changed from 4 months ago is how quickly we got above that 10-month moving average. jedyna rzecz jaka była inna, to jak szybko poszliśmy z tą ceną. Overall, still a very bullish chart. I think Tak czy tak, nadal jesteśmy w ruchu wzrostowym. I don't think anything from a long-term perspective has changed. I długoterminowo nic się nie zmieniło. Także mamy tutaj pokazanego kolejnego Boba Loukasa, który mówi naprawdę świetnie. Od samego początku go dodawałem w kryptoporadniku. Nie chcę tego zmieniać, to także jest wróżenie z fusów. Także pamiętajcie, wróżenie z fusów, kryptoporadnik u Boba Loukasa, dlatego że od samego początku był tam i nie będziemy tego zmieniać, a widzimy, że to jest osoba pozytywnie nastawiona do cen Bitcoina. Zupełnie w przeciwnym wypadku jest Optical Art czy nawet Tyler Jenks. Także z każdej strony płotu Feniks dla Was. Życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.